Zdjęcia pochodzą z różnego okresu, jest tutaj sporo zdjęć przedwojennych, datowanych na odwrocie na koniec lat 30., rok 37, 38. Natomiast zobaczymy, czy uda się nam wspólnie jeszcze jakieś z tych rowerów rozpoznać. Pierwsze zdjęcie, które mam tutaj na wierzchu, przedstawia bardzo eleganckiego dżentelmena. Lakier był tu praktycznie kompletnie zdarty, rower był zardzewiały. Warto zwrócić uwagę na stroje. Tutaj dziecko najwyraźniej idzie do szkoły, bo ma jakiś, nie wiem, berecik na głowie i ten taki fajny, nieduży tornister. To jest fajna fotografia 4 dżentelmenów elegancko ubranych, zwłaszcza tutaj jeden w kapeluszu i w takiej pasiastej marynarce i w jasnych spodniach na pierwszym planie. Nie mam tutaj tego widocznego na zdjęciach hamulca stemplowego, chociaż hamulec akurat mam tylko chyba przy jakimś innym rowerze. Napis Knyszyn 1937 lub 38, Danka z lewej, Hanka z prawej. O, spójrzcie, myślę, że na tych fotografiach z lat 70. pokazany jest mniej więcej taki model roweru Romet Czajka, pani w takim stroju kąpielowo-plażowym ze swoim rowerem. Tutaj bardzo fajne zdjęcie Łagiewniki 1938 rok. No i tutaj mamy bardzo fajne zdjęcie Mikołów 1938 rok, czyli już z serii, którą widzieliśmy. Obydwaj mają bardzo fajne te spodnie charakterystyczne dla mody lat 30. Myślę, że większość z tych osób już nie żyje i to jest właściwie jedyne takie świadectwo, które prawdopodobnie po nich pozostało. Cześć! Pierwotnie bardzo chciałem dzisiaj zająć się jednym z moich starych niemieckich odkurzaczy Omega, który widzicie tutaj na stole warsztatowym. Udało mi się je nie tak dawno zdobyć i bardzo chętnie chciałbym je przejrzeć, zajrzeć do nich, zobaczyć jakie mają silniki i przede wszystkim czy działają. Nie wiem, nie sprawdzałem tego jeszcze, ale tak się składa, że nie mam niestety w tym tygodniu tyle czasu, ile chciałbym poświęcić każdemu z tych urządzeń, a wiadomo, że przegląd takiego odkurzacza to nie jest ani 5, ani 15 minut, trzeba go rozkręcić, bardzo porządnie przejrzeć, dowiedzieć się trochę o historii tych urządzeń, później to wszystko zmontować, no i zobaczyć oczywiście, czy one działają. Dlatego pomyślałem sobie, że każdym z tych odkurzaczy zajmiemy się w następnych nagraniach, a dzisiaj nie przez przypadek stoi obok mnie kilka starych polskich rowerów, bo pomyślałem sobie, że dzisiaj w tym nagraniu zostaniemy jeszcze przy takiej tematyce archiwalno-rowerowej. Powiedziałem wam, że chciałbym pozostać przy takiej tematyce archiwalno-rowerowej, no bo w jednym z ostatnich nagrań, czy nawet w ostatnim nagraniu oglądaliśmy taką starą niemiecką broszurę z czasów okupacji, poświęconą przepisom ruchu drogowego i tutaj w tej broszurze dosyć obszerny rozdział był właśnie związany z różnymi przepisami dotyczącymi rowerzystów, dotyczącymi jazdy rowerem i właśnie dzisiaj chciałbym pokazać wam, a właściwie obejrzeć razem z wami taką kolekcję starych, archiwalnych fotografii rowerowych, które kupowałem na różnych bazarkach. Dosyć dużą część tych fotografii kupiłem kiedyś na jakiejś aukcji internetowej. Oczywiście przejrzałem je tak bardzo pobieżnie, ale chciałbym troszkę dokładniej rzucić na nie okiem i może nawet spróbować zidentyfikować niektóre modele pokazanych tutaj rowerów. Zdjęcia pochodzą z różnego okresu, jest tutaj sporo zdjęć przedwojennych, datowanych na odwrocie na koniec lat 30., rok 37, 38. Jest trochę fotografii, sądząc po ubiorach ludzi i po rowerach z lat 50., czyli takich bezpośrednich lat krótko po wojnie. Jest trochę chyba z lat 60., nie wiem, wydaje mi się, że najnowsze zdjęcia tutaj w tej kolekcji pochodzą mniej więcej z lat 70. Spojrzycie, po czym to wywnioskowałem. Oczywiście nie znam nikogo, żadnej z osób przedstawionych na tych zdjęciach. No dzisiaj powiedziałoby się, że RODO zakazuje publikacji wizerunków ludzi bez ich zgody, no ale myślę sobie, że jednak zdecydowana większość tych osób, zwłaszcza z tych starszych zdjęć, tak jak to zdjęcie z 1938 roku, dziewczyna z chłopakiem na rowerach, no myślę, że można śmiało wychodzić z założenia, że większość tych osób już nie żyje. Prawdopodobnie mogą żyć jeszcze niektóre osoby, które tutaj jako dzieci pokazane są na zdjęciach gdzieś z lat 60. prawdopodobnie, czy 50., sądząc po tych rowerkach. No ale nawet jeżeli pełnią dzisiaj jakieś ważne funkcje, no to nie sądzę, żeby ktokolwiek ich rozpoznał, jeżeli sami się na tych zdjęciach
nie rozpoznają, co zresztą byłoby dosyć fajne, chociaż nie sądzę, żeby zdarzył się taki przypadek, żeby ktoś był w stanie rozpoznać siebie lub kogoś ze swojej rodziny czy znajomych na tych zdjęciach. Myślę, że dużo bardziej prawdopodobne jest to, że ktoś byłby w jakiś sposób w stanie rozpoznać niektóre z miejsc tutaj pokazanych, tym bardziej, że niektóre te fotografie są na odwrocie podpisane, zobaczymy to później. Także jeżeli macie ochotę na taką niedużą zabawę właśnie w próbę zidentyfikowania miejsc, które są pokazane na tych fotografiach, a przede wszystkim w próbę zidentyfikowania modeli rowerów, które będziemy tutaj oglądać, to bardzo oczywiście do takiej zabawy zapraszam. Mnie udało się tylko rozpoznać chyba 2 albo 3, nie pamiętam, rowery, które są pokazane na tych zdjęciach i to w najprostszych sytuacjach, no bo po prostu było widać napisy na tych rowerkach. Natomiast zobaczymy, czy uda się nam wspólnie jeszcze jakieś z tych rowerów rozpoznać. Tak jak Wam powiedziałem, te zdjęcia są w tej chwili kompletnie nieuporządkowane, chociaż niektóre z nich się powtarzają, niektóre wyraźnie pochodzą z tego samego albumu, bo pojawiają się na nich te same osoby. Spróbuję je tutaj razem z Wami uporządkować, ale myślę, że to jest nawet fajniejsze, jeżeli będziemy te zdjęcia przeglądać tak trochę na chybił trafił z różnych epok, z różnych miejsc i z zupełnie różnymi osobami. Także myślę, że żeby nie tracić czasu, po prostu zacznijmy oglądać te zdjęcia, a ja postaram się Wam za każdym razem wyświetlić także powiększenie. Myślę nawet, że na takich powiększeniach może być widać więcej detali, które ja tutaj na tych malutkich odbitkach nie jestem w stanie rozpoznać. Pierwsze zdjęcie, które mam tutaj na wierzchu, przedstawia bardzo eleganckiego dżentelmena. Trochę sądząc po ubiorze, myślę, że są to mniej więcej lata 50. Gdzieś zdjęcie wykonane pod miastem, na wsi. W tle widać jakiś dom, to pole, jest tutaj jakaś łąka, nie wiem, może to jakiś ogród przed czyimś domem, może zdjęcie zrobione gdzieś podczas jakiegoś wyjazdu, no nie wiem, na jakieś spotkanie, które wymagało takiego bardziej eleganckiego ubrania się. Nie jestem w stanie zupełnie na tym malutkim zdjęciu rozpoznać, jaki typ roweru jest tutaj przedstawiony. Chyba ma on tutaj na główce ramy jakiś szyldzik, ale może uda się to zobaczyć w powiększeniu. Z tyłu, o właśnie, na to wcześniej nie zwróciłem uwagi. Tutaj jest data rok 1949 i nie jestem pewien, chyba jest tutaj napisane Szczecinek. Zdjęcie ze Szczecinka z 1949 roku. Odłóżmy je na razie tutaj na bok. Kolejne zdjęcie przedstawia dziecko na rowerku przypominającym trochę, nie wiem, polski rowerek Żabka, taki jak ten, który stoi obok mnie, albo rowerek Miki. Tutaj na tej fotografii mam wrażenie, że na ramię naklejone są jakieś, nie wiem, być może kalkomanie z herbami miast. Chyba na główce ramy, tutaj pod siodełkiem. Wydaje mi się, że też na błotniku przed nim jest też jakaś taka naklejka, no bo nie wydaje mi się, żeby to był taki typowy szyldzik prawdopodobnie rowerów ZZR, tutaj zwłaszcza na główce ramy. No ale to się dosyć często zdarzało i często widziałem jakieś stare rowerki, na którym dzieci naklejały właśnie kalkomanie z herbami miast. Natomiast nie widzę tutaj żadnego napisu, ale wydaje mi się, że może to być właśnie rowerek Żabka, może to być rowerek Miki. Może pokażę Wam tutaj też krótkie ujęcie z takim jednym z moich rowerków Miki, które mam w kolekcji, tą Żabkę, która stoi obok mnie na stole warsztatowym, obejrzymy sobie później. To jest na przykład taki rowerek Miki, bardzo podobny do Żabki, która stoi u mnie na stole warsztatowym. Być może to dziecko ze zdjęcia porusza się na czymś w rodzaju tego rowerka, z tym, że te wszystkie napisy zostały zaklejone właśnie jakimiś herbami miast. Ten rowerek jest zresztą, jak widzicie, niekompletny. Brakuje tutaj osłonki łańcucha, brakuje pedałów, chociaż pedały akurat mam, wystarczy je tutaj przykręcić. Odtworzyłem z szablonu napis Miki, którego resztki były tutaj zachowane na ramię. Rowerek wymagał kompletnie od nowa malowania, bo lakier był tu praktycznie kompletnie zdarty, rower był zardzewiały. Ma jeszcze kilka nieoryginalnych. Tutaj to stery kierownicy są na razie jeszcze nieoryginalne. Brakuje chwytów kierownicy, brakuje klamki hamulca. Hamulec nawet tutaj jest. I nieoryginalne jest siodełko. Jest to dosyć ciekawy rowerek i na pewno warto będzie się przyjrzeć mu w jakimś oddzielnym nagraniu.
Patrzę jeszcze na jakieś szczegóły na tym rowerku. Widać, że te druty, wsporniki tylnego błotnika są tak charakterystycznie wygięte, czyli prawdopodobnie ktoś próbował założyć tutaj dłuższe druty od, nie wiem, koła na przykład 20-calowego i musiał je troszeczkę przygiąć. Takie dosyć często spotykane rozwiązanie. Brakuje osłonki łańcucha. Na tym zdjęciu nie jestem pewien. Wydaje mi się, że są tutaj jakieś boczne kółeczka zamontowane, ale tego nie jestem tak do końca pewien. Może uda się ten rowerek też zidentyfikować. Mam wrażenie, że jest to taki dosyć typowy dla lat 60. rowerek właśnie typu Miki albo Żabka. Jak jeden z tych dwóch rowerów, które mam w kolekcji. Na razie to zdjęcie odkładam, ono chyba się będzie powtarzało. Aha, spojrzę jeszcze, nie, tutaj z tyłu nic na tym zdjęciu nie jest napisane. Następne zdjęcie, dosyć elegancka grupa cyklistów, sądząc po strojach też gdzieś przełom lat 40. i 50. Raczej jest to już zdjęcie powojenne. 2 kobiety, 3 mężczyzn gdzieś na jakiejś wycieczce za miasto pod lasem. Nie ma niestety żadnej daty tutaj też na tym zdjęciu i ja nie jestem w stanie rozpoznać, jakie modele rowerów są tutaj przedstawione, zwłaszcza ten rowerek widoczny no, praktycznie na pierwszym planie. Ta damka jest dosyć wyraźna, ale nie potrafię powiedzieć, co to jest za rower. Odkładam na razie zdjęcie. No i tutaj mamy też bardzo fajne zdjęcie takiego młodego dżentelmena, chyba, albo młodą damę, na rowerku, który chyba nie jest polskim rowerem. Tutaj zwróćcie uwagę na przedni błotnik, jest zdjęcie, jest taka figurka na tym błotniku jakby skaczącego, nie wiem, no właśnie jaguara albo psa z takim kołem. Spróbuję zaraz siąść do internetu i poszukać, może znajdę takie logo montowane, czy taką figurkę montowaną na błotnikach, ale mam wrażenie, że chyba nie jest to w ogóle polski rower. Są tutaj jakieś naklejki, ja na tej fotografii, na tej odbitce nie jestem w stanie poznać, być może na powiększeniu zobaczymy, co jest tutaj napisane. W tle jest widoczna jakaś tablica z plakatami, ogłoszeniami, ale one są za bardzo rozmyte, nie potrafię powiedzieć, co jest na nich napisane. Z tyłu na fotografii właściwie nic nie ma, poza tym, że jest to odbitka na papierze Aqua. Mogłaby ewentualnie pochodzić gdzieś na przykład z Niemiec, tym bardziej, że jest tutaj taki dosyć charakterystyczny dla Niemiec płot też widoczny na tym zdjęciu. No nie wiem, spróbujemy ten rowerek zidentyfikować. Fajny, z takimi oponami, z białymi bokami. Myślę, że dużą pomocą może być ta figurka na przednim błotniku. Poszukałem troszkę informacji o tym emblemacie widocznym na błotniku rowerka. Znalazłem no, praktycznie identyczny emblemat gdzieś w ofercie jakiejś sprzedaży, chyba w Czechach. Taki pies hard skaczący przez koło. Nie wiem, koło wygląda bardziej na motocyklowe albo samochodowe. Niestety nigdzie nie znalazłem opisu, jakiej fabryki czy jakiej marki był to emblemat. Ten skaczący hard pojawia się w przypadku bardzo wielu firm produkujących motocykle, czy rowery, czy samochody. Gdyby ten pies tutaj skakał przez literę E zamiast tego koła, to prawdopodobnie byłby to rower z fabryki Express Werke, która produkowała motocykle i rowery od końca XIX wieku do końca lat 50. w Niemczech, a później po wojnie w Niemczech zachodnich, i pod koniec lat 50. Express stał się częścią zakładów Zweirad Union w Norymberdze, a z kolei Zweirad Union była częścią Auto Union i używała takiego charakterystycznego symbolu czy emblematu splecionych ze sobą kół, który do dzisiaj przetrwał jako symbol marki Audi. I jeżeli tak sobie myślę, że jakbyśmy się tak przyjrzeli temu zdjęciu dziecka na rowerku, to tam na tej sztycy pod siodełkiem faktycznie widać takie splecione ze sobą koła, troszeczkę podobne do symbolu samochodów Audi, czy właśnie Auto Union. Nie wiem, tak przypuszczam, ale jest jednak pewne podobieństwo tych symboli. Natomiast tak jak mówię, nie znalazłem dokładnie informacji, z jaką fabryką, czy z jakimi zakładami rowerowymi jest związany ten hard skaczący przez koło. Oczywiście jest też taka możliwość, że ten stary emblemat został po prostu do tego rowerka, czy do błotnika tego rowerka przykręcony. Nie wiem, ale myślę, że ktoś z Was tę zagadkę będzie w stanie rozwiązać.
Ja w każdym razie z takimi rowerkami się nie spotkałem. Kolejne zdjęcie, takie już w kolorach sepii, chyba też z lat 50. Spójrzmy, a nie, nawet dużo wcześniejsze. Na odwrocie jest napis Łagiewniki 1938 rok i widać kolarza na takiej wyłożonej kamieniami szerokiej szosie, być może podczas jakichś zawodów odbywających się właśnie w Łagiewnikach w 1938 roku. Nawiasem mówiąc, można by poszukać w internecie, czy jakaś taka impreza się tam odbywała, a być może jest to po prostu zdjęcie z jakiejś prywatnej przejażdżki. Na razie także je sobie tutaj z boku odstawiam. Kolejne zdjęcie przedstawia młodego dżentelmena, tak na oko myślę, że gdzieś z lat 60., z dużym wycieczkowym rowerem, spakowanym prawdopodobnie przed jakąś wakacyjną czy weekendową przejażdżką. Widać tutaj plecak, sakwy rowerowe, nie wiem, jakiś zrolowany śpiwór prawdopodobnie. Nie wiem, może to jest jakiś wycieczkowy rower ZZR, być może będziecie to w stanie rozpoznać, coś w rodzaju Vaganta. Z tyłu niestety żadnego podpisu nie ma, nie wiem gdzie to zdjęcie zostało wykonane i w którym dokładnie roku. Kolejna fotografia, dwie dziewczyny z rowerem, który jest właściwie widoczny tylko od frontu, więc za dużo szczegółów tutaj nie poznamy. No i na rowerze, na kierownicy oparty piesek, chyba jakiś jamnik długowłosy albo jakiś taki kundelek w typie jamnika. Z tyłu także nie ma żadnego napisu. Tutaj jest jakiś papier fotograficzny, chyba Redux tu jest napisane. Natomiast nie mam pojęcia, gdzie to zdjęcie zostało wykonane. Sądząc po strojach, może to być jakiś koniec lat 40., może lata 50. Nie wiem, czy jest ono związane z jakimś innym zdjęciem tutaj w tej kolekcji. Jeszcze raz zdjęcie chyba tego samego dziecka, które już oglądaliśmy i właściwie nawet dokładnie takie samo ujęcie, tylko bardziej prześwietlone na rowerku, tak jak mówiłem, przypominającym żabkę albo rowerek Miki. Ale tutaj żadne kolejne szczegóły na tej fotografii się nie ukazują. Odkładam te dwa zdjęcia obok siebie. Bardzo fajne zdjęcie kobiety z dzieckiem, chyba z chłopczykiem przy takim dużym rowerze. Z tyłu stoi mężczyzna z grabiami. Warto zwrócić uwagę na stroje. Tutaj dziecko najwyraźniej idzie do szkoły, bo ma jakiś, nie wiem, berecik na głowie i ten taki fajny, nieduży tornister na plecach. Niestety nie ma na tym zdjęciu daty, ale może to być nawet jeszcze zdjęcie przedwojenne albo z lat krótko powojennych. Niestety nie wiem zupełnie gdzie wykonane. Nie wiem też co to jest za model roweru widoczny tutaj na tej fotografii. Odkładam ją na bok. Bardzo fajne zdjęcie dwóch dziewczynek na starych takich rowerach. Z tyłu widać jeszcze takie charakterystyczne hamulce. Przy obydwu tych kierownicach z tyłu na tym rowerze na pierwszej planie widać taką siatkę biegnącą od błotnika. No i tutaj mamy napis Knyszyn 1937 lub 38, Danka z lewej, Hanka z prawej. Dwie przyjaciółki najwyraźniej na jakiejś letniej, może wakacyjnej wycieczce do jakichś podknyszyńskich lasów. W sumie niewiele lat przed wybuchem II wojny światowej. Tutaj mamy zdjęcie chłopca na rowerku troszeczkę podobnym do tego, który już widzieliśmy na jednym ze zdjęć z tym wcześniejszym dzieckiem. Prawdopodobnie rowerek z lat 60. i to chyba będzie żabka. Zobaczymy, bo wydaje mi się, że ten chłopiec powtarza się też na innych zdjęciach i wydaje mi się, że to będzie dokładnie taki rowerek jak ten, który mam tutaj na stole warsztatowym. Nie ma tutaj z tyłu niestety żadnego podpisu. Rowerek jest bez osłony łańcucha, ma zachowane błotniki, ma tutaj z przodu na ramię szyldzik, prawdopodobnie szyldzik ZZR-u. Zobaczymy, bo powinny być jeszcze chyba inne ujęcia tego samego chłopca na tym samym rowerze. To jest fajna fotografia czterech dżentelmenów elegancko ubranych, zwłaszcza tutaj jeden w kapeluszu i w takiej pasiastej marynarce i w jasnych spodniach na pierwszym planie. No i z rowerem, tutaj widać nawet mocowanie pompki i pompkę przy tym rowerze.
Może to być zdjęcie nawet jeszcze przedwojenne, może gdzieś z lat 40., początku 50., ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby rzeczywiście było to zdjęcie jeszcze sprzed wojny. Ewidentnie wykonane gdzieś na jakiejś drodze, na przedmieściach, w tle widać domy, ale co to jest za elegancka okazja? Może jakiś koniec roku szkolnego? Nie mam pojęcia. W każdym razie wszyscy ci panowie wyglądają na dosyć z siebie zadowolonych. Zdjęcie odkładam. No właśnie, i to jest chyba jedna z nowszych fotografii w tej kolekcji. Myślę, że pochodząca mniej więcej z lat 70. No i tutaj dosyć wyraźnie widać rower Czajka, Romet Czajka. Myślę, że właśnie gdzieś z 74-5 roku. To jest właściwie chyba, sądząc po napisie, dokładnie taki sam rower jak ten, który stoi u mnie tutaj obok stołu warsztatowego. Zaraz go wam pokażę. O, spójrzcie, myślę, że na tych fotografiach z lat 70. pokazany jest mniej więcej taki model roweru Romet Czajka jak ten rower, który mam tutaj w warsztacie. Przy moim rowerze brakuje kilku elementów, na przykład osłonki łańcucha, ale poza tym jest dosyć fajny i sprawny i myślę, że jak przyjdzie wiosna, to właśnie na tym rowerze zrobię jedną z pierwszych wycieczek i na pewno pokażę wam filmową relację z tego wyjazdu. Odkładam to zdjęcie na razie, bo ono się chyba jeszcze powtórzy. Tutaj mamy też chłopca na rowerku z doczepionymi tylnymi kółeczkami. Ewidentnie ten młody dżentelmen jest w trakcie nauki jazdy, bo ma tutaj chyba jeszcze przymocowany taki drążek do trzymania za siodełkiem i wydaje mi się, że tutaj nie ma wątpliwości, że to będzie rower ZZR Żabka, bo widać tutaj na ramię pod siodełkiem fragment napisu. Tutaj widać fajnie zachowane uchwyty do pompki, której tutaj akurat nie ma. Jest osłonka łańcucha, jest na główce ramy szyldzik ZZR-u, ładnie zachowane obydwa błotniki. No i zdjęcie wykonane na jakimś rynku. Tutaj widać w tle domy, jakieś sklepy, mężczyzn siedzących na ławkach wokół rynku. Niestety nie ma tutaj żadnego podpisu na tym zdjęciu. Myślę, że ten rowerek, który widać na fotografiach z chłopcem jeżdżącym gdzieś po jakimś rynku w jednym z polskich miast, to jest mniej więcej taka żabka jak tutaj na moim stole warsztatowym. Oczywiście ten rowerek jest niekompletny, jak widzicie nie mam do niego jeszcze pasujących błotników, nie mam tej osłonki łańcucha, nie mam tutaj tego widocznego na zdjęciach hamulca stemplowego, chociaż hamulec akurat mam tylko chyba przy jakimś innym rowerze, ale poza tym jest on odrestaurowany na oryginalnych częściach. On był w bardzo złym stanie, był kompletnie pordzewiały, obdarty z lakieru. Ja odtworzyłem mniej więcej lakier na podstawie tych resztek koloru, które znalazłem gdzieś na jakichś fragmentach, zwłaszcza tych schowanych gdzieś niewidocznych fragmentach ramy. Odtworzyłem także z szablonu ten napis Żabka, tylko wydaje mi się, że troszeczkę są tutaj inne wzory liter na tym napisie, który ja odtworzyłem, ale wydaje mi się, że taki też widziałem na jakichś modelach rowerków Żabka, więc prawdopodobnie używano dwóch, nie wiem, być może w różnym czasie używano troszeczkę innych wzorów liter, zwłaszcza dotyczy to chyba litery A. Tutaj na tym zdjęciu i na moim rowerze. Nie jestem pewien, bo tutaj na tej odbitce dobrze tego nie widzę, ale generalnie myślę, że ten chłopiec jeździ na mniej więcej takim rowerku. Kolejne zdjęcie wykonane też gdzieś pod miastem. Nie ma tutaj daty, nie ma opisu miejsca. Widać mężczyznę ubranego w garnitur na rowerze. W tle coś, co wygląda trochę po lewej stronie jak kiosk ruchu. Tutaj tak dosyć śmiesznie układa się no, prawdopodobnie jakaś skaza na negatywie czy na kliszy, ale wygląda to trochę tak, jakby mężczyzna na tym rowerze jechał w tle takiego wielkiego latającego spotka, który zbliża się zza horyzontu. No niestety myślę, że tutaj bardzo trudno byłoby ustalić, gdzie to zdjęcie zostało wykonane i nie wiem też, jaki jest to model roweru, na którym porusza się ten kolarz. A propos kolarzy, bardzo fajne zdjęcie przedwojenne, pochodzące z Mikołowa z 1938 roku. Widać tutaj mężczyznę na kolażówce, na jakiejś polnej drodze, bardzo zaangażowanego najwyraźniej w jazdę. Zwróćcie uwagę na spodnie i w ogóle na strój
tego kolarza i za chwilę do tego wrócimy, bo z tego co pamiętam tych zdjęć z Mikołowa z 1938 roku w całej tej kolekcji fotografii jest kilka, także ja je sobie odkładam tutaj, żeby mieć pod ręką. Tutaj zdjęcie, które no, może na powiększeniu będzie lepiej widoczne, ja bardzo niewiele widzę. Kobieta i mężczyzna na wycieczce rowerowej gdzieś pod lasem. Widać ich rowery, damkę i taki rower chyba bardziej o charakterze szosowym z taką kierownicą barankiem. Niestety nie ma ani miejsca, ani daty wykonania tego zdjęcia. Jest tylko napis, rodzaj papieru fotograficznego Aqua Lupex. Chyba widziałem te postacie na co najmniej jeszcze jednym zdjęciu. Tutaj dosyć fajna fotografia, jakiś letni wyjazd nad prawdopodobnie niedużą rzekę. Widać wał przeciwpowodziowy, w tle mostek. Tutaj gdzieś zakładam, że płynie w dole jakaś nieduża rzeka, są kąpiące się ludzie, w tle chyba stoi motocykl. No i na pierwszym planie pani w takim stroju kąpielowo-plażowym ze swoim rowerem. Być może będziecie w stanie poznać, co to jest za model roweru. Zdjęcie, tak jak większość tutaj w tej kolekcji, niestety nie jest podpisane. Odkładam je na bok. Aha, i to jest jeszcze jedno zdjęcie z rowerem Czajka. Tutaj widzieliśmy prawdopodobnie jakiś rodzinny wyjazd do lasu. Tym razem na zdjęciu mężczyzna z dzieckiem. Tu wcześniej była kobieta z dzieckiem. I tutaj jeszcze wyraźniej widać na tym rowerku napis Czajka. No i spójrzcie, to jest właściwie dokładnie ten sam rower, który stoi tutaj obok mnie, obok stołu warsztatowego. Może nie ten sam rower, ale ten sam typ roweru. Co prawda mój jest chyba w gorszym stanie. Na pewno nie ma jeszcze tej osłonki łańcucha, którą widać tutaj na zdjęciu. Obydwa te zdjęcia odkładam, bo one z pewnością należą do siebie. Tutaj bardzo fajne zdjęcie Łagiewniki 1938 rok, czyli mamy już kolejne zdjęcie. Tutaj mieliśmy jedno z Łagiewników, czy z Łagiewnik, przepraszam. Najwyraźniej z tego samego wyjazdu. Widać nawet, że są to zdjęcia robione na takim samym papierze fotograficznym. Grupa ludzi, grupa wycieczkowiczów ze swoimi rowerami. Tutaj mam wrażenie, że na jakimś mostku, prawdopodobnie przy jakiejś niedużej rzeczce. Mam wrażenie, że było to pisane prawdopodobnie tą samą ręką, co zdjęcia z Mikołowa z 1938 roku. Bardzo możliwe, że jest to jakaś wspólna wycieczka. Odkładam je na razie razem. Aha, no i tutaj mamy kolejny raz chłopca, który już się pojawiał. Zaraz. Tutaj nie, to jest chyba... Nie, to jest chyba jednak O! Zastanawiam się, czy to nie jest ten sam rowerek. Tak, chłopiec jest inaczej ubrany, mam wrażenie, ale jest to chyba to samo dziecko na tym samym rowerku, na rowerku Żabka. Tutaj widać napis, zresztą bardzo ładnie zachowanym, widać te mocowania pompki, widać osłonkę łańcucha, widać ten hamulec taki stemplowy przedni, którego u mnie akurat w moim rowerku brakuje. To zdjęcie gdzieś wykonane prawdopodobnie też w jakimś parku miejskim, widać tutaj ciężarówkę w tle. Niestety tutaj też nie ma żadnego podpisu, ale odkładam je razem z tym poprzednim. Kolejne zdjęcie, dziewczyna z rowerem, który w pierwszej chwili myślałem, że też może być Czajką albo Wigry, ale wydaje mi się, że to jednak jest jakiś inny rower, którego ja tutaj nie poznaję. Ma taką charakterystyczną lampkę z przodu. Jakieś napisy na główce, ale ja ich tutaj na tej odbitce nie widzę. Być może poznacie je na powiększeniu. Tutaj widać, nawiasem mówiąc, na drodze cień kogoś, kto wykonywał tę fotografię. Zakładałbym, że są to mniej więcej lata 70. Niestety z tyłu nie ma żadnego podpisu. Kolejna fotografia, mężczyzna i kobieta z rowerami na jakiejś wycieczce. Mam wrażenie, że te osoby, tak, tutaj już na jednym ze zdjęć widziałem, czyli prawdopodobnie są to zdjęcia, ale nie, jednak nie z tego samego wyjazdu, bo kobieta jest ubrana wyraźnie inaczej, natomiast wydaje mi się, że zgadzają się rowery. Aha, i tutaj jest napisane Gałkówek 1938. I mam nawet wrażenie, że to jest też to samo pismo, które widzieliśmy tutaj z tych zdjęć z wyprawy w Łagiewnikach i w Mikołowie. Nie jestem tego na 100% pewien, ale na wszelki wypadek odkładam te zdjęcia razem. Widać w każdym razie, że ktoś poświęcał dużo czasu na wycieczki rowerowe.
Gałkówek, Łagiewniki, Mikołów. Mam wrażenie, że to jest pisane tą samą ręką. Zobaczymy. Aha, no i jeszcze raz mamy tutaj dżentelmena, którego już widzieliśmy, z ciężarówką w tle, na rowerze Żabka, w jakimś parku miejskim. Niestety nie wiem gdzie, ani w którym roku, prawdopodobnie gdzieś w latach 60. Tutaj sympatyczne zdjęcie, na którym rower widać tylko w tle. Stoi jakiś chłopak, to jest ewidentnie zima, jakieś roztopy, błoto. Pogoda taka, jaka była niedawno i u nas. Stoi w tle jakiś chłopak z rowerem, którego chyba nie uda się tutaj rozpoznać. Na pierwszym tle dziewczynka z jakimś pieskiem, który nie wygląda na szczególnie zadowolonego, że musiał wyjść na dwór. Zdjęcie jest niepodpisane, niestety nie wiem, gdzie zostało wykonane. Kolejna fotografia, również niepodpisana. Kobieta z dużym takim rowerem, z chłopcem na bagażniku. Niestety nie wiem, co to jest za model roweru, ale myślę, że widać tutaj tyle szczegółów, że ktoś z Was będzie w stanie to rozpoznać. Kolejne zdjęcie, prawdopodobnie sądząc po strojach tych kolarzy, również przedwojenne. Zwróćcie uwagę na ich spodnie. Czapki tutaj rowerów właściwie prawie nie widać, bo leżą na ziemi na pierwszym planie. Z tyłu jakiś staw, za stawem widać wyraźnie zabudowania. Zdjęcie niestety nie jest podpisane, ale odkładam je tutaj do tych wszystkich z końca lat 30., bo być może są to zdjęcia z tej samej wycieczki. No i tutaj również niepodpisane, nieduże zdjęcie, mężczyzna na rowerze szosowym, w tle dzieci, nie jestem pewien, tam jest kobieta, która coś trzyma na rękach, ale ja nie widzę, czy to jest piesek, czy to jest po prostu jakaś torba. Wygląda to gdzieś na przełom lat 40. i 50., może na późne lata 50. Wydaje mi się, że gdzieś, ale nie, chyba nie jest to. Tutaj widzę na jednym ze zdjęć mężczyzna na rowerze, ale to na pewno nie jest ten sam rower i wydaje mi się, że to ktoś inny, więc nie potrafię tego zdjęcia przyporządkować do jakiejś kolekcji. No i mamy tutaj jedno ze zdjęć, kolejne podpisane Łagiewniki 1938 na takim samym papierze jak fotografie, które już oglądaliśmy wcześniej właśnie z tej wycieczki w okolicach Łagiewnik z 1938 roku. Tutaj jedna z uczestniczek w jakimś brzozowym zagajniku uwieczniona. Odkładam te zdjęcia razem. Tutaj mamy rower dwóch chłopaków, rower przed jakimś polem. Tutaj nawet widać, że ten starszy chłopak trzymający rower ma też pieska na smyczy. No i dziecko na bagażniku i wydaje mi się, że to jest chyba tak. To jest to samo dziecko i ten sam chyba rower, który już oglądaliśmy na jednej z fotografii. Tutaj z tą kobietą trzymającą kierownicę. Tutaj też widać dosyć sporo szczegółów roweru. Myślę, że ktoś z Was będzie w stanie zidentyfikować. Nie wiem, może lata 70., początek. Tutaj niepodpisane zdjęcie, ewidentnie z jakiejś wycieczki. W tle widać prezentowe namioty. Na pierwszym planie szosowy rower z boku po lewej stronie, no i jakaś grupa uczestników wycieczki, prawdopodobnie robiących tutaj, przygotowujących jakiś posiłek. I fajny w sumie jest też ten motocykl po prawej stronie, motocykl z koszem zaparkowany obok tego obozowiska. Niestety zdjęcie również nie jest podpisane. Bardzo sympatyczne zdjęcie takiej elegancko ubranej młodej kobiety w jakimś takim stroju, który świadczyłby o tym, że wybiera się ona, nie wiem, może do kościoła, może gdzieś, jak to się mówiło, do miasta. W tle widać chyba nawet krytą strzechą chatę z jakimś takim skleconym z deseczek płotem. Natomiast kobieta ubrana jest bardzo elegancko, ma tutaj torebeczkę. No i obok niej elegancki rower, nawet ma, widzę, dynamo przy przednim kole. Ja nie widzę, tu jest chyba coś na główce ramy napisane, ale ja nie jestem tego w stanie przeczytać. Może nawet jeszcze zdjęcie przedwojenne, albo gdzieś już jednak chyba gdzieś właśnie z przełomu lat 40. i 50. Z tyłu mamy pieczątkę prawdopodobnie fotografa Wiktor Kochaniewicz, Pińczów, Rynek 26. Postaram się poszukać trochę informacji, czy o tym zakładzie fotograficznym uda się coś jeszcze znaleźć w internecie. Następna fotografia to jest duża grupa osób, niektóre na rowerach, pod jakąś kapliczką. Nie wiem, być może to jest jakaś majowa wycieczka. Niestety nie podpisana. Wygląda to
na pierwszy rzut oka mniej więcej gdzieś na jakieś lata 50. Niestety też nie jestem tutaj w stanie żadnego z typów takich nie za bardzo wyraźnie widocznych rowerów rozpoznać. No i tutaj mamy bardzo fajne zdjęcie Mikołów 1938 rok, czyli już z serii, którą widzieliśmy. Też kolarza w takiej kurtce, z charakterystycznych takich jeszcze przedwojennych spodniach, na rowerze szosowym, gdzieś pod lasem, na jakiejś takiej polnej drodze. No bardzo zaangażowany w jazdę. To jest, widzę, że jakiś inny chyba uczestnik tej samej wycieczki, inna osoba niż ta, którą widzieliśmy na wcześniejszym zdjęciu, aczkolwiek wydaje mi się, że miejsce jest to samo. Mikołów 1938 roku. Tutaj jeszcze raz chłopak, nie wiem, pewnie z młodszym bratem na bagażniku. Gdzieś na wsi w tle widać taką piłę tarczową. Dosyć dobrze widoczny rower, aczkolwiek nie ma na nim żadnych napisów. Odkładam go do tej kolekcji, z której mam już 3 podobne odbitki. Tutaj też zdjęcie Miedziana Góra 1938 rok, czyli prawdopodobnie z jednej z tych wycieczek, z kolarzy, których już widzieliśmy wcześniej. Nawet wydaje mi się, że to jest ten mężczyzna, sądząc po tej charakterystycznej bluzie z jakimś paskiem, którego widzieliśmy na wcześniejszym zdjęciu, aczkolwiek tutaj też fajnie widać bidon przymocowany do kierownicy. Wycieczka na Miedzianą Górę w 1938 roku. Kolejne dosyć fajne zdjęcie. Mężczyzna, kobieta, dziecko przy rowerze. Nie jestem tutaj w stanie zupełnie rozpoznać typu tego roweru. Zdjęcie jest niepodpisane, wykonane też gdzieś na jakichś przedmieściach. Z tyłu widać płot, jakiś dom, polną drogę. Raczej chyba jakąś wiosną, czy chociaż nie, tutaj tak, myślałem, że to jest śnieg albo jakieś błoto, nie jestem pewien. W każdym razie na pewno widać liście na drzewach, ale ubrani są jeszcze tak dosyć ciepło, więc pewnie jakaś wczesna wiosna. Kolejne zdjęcie, wyścig kolarski, Łódź 1955 rok i to widać, że jest jakaś większa impreza, bo widać tutaj jakąś większą grupę czy peleton kolarzy. Warto by sprawdzić, może jakieś ślady wyścigów kolarskich w Łodzi w 1955 roku się zachowały. Tutaj chyba rozpoznaję chłopca, którego widzieliśmy już na poprzednich zdjęciach, na rowerku Żabka. Zresztą tutaj, jak sobie popatrzymy na ten napis na ramię, to widać bardzo ładnie napis Żabka. No tutaj wyraźnie chyba z matką i nie wiem, może siostrą, starszą siostrą gdzieś na wsi obok takiego drewnianego płotu. Kolejne zdjęcie to jest też wyścig kolarski, również podpisane Łódź 1955, właściwie 2 zdjęcia, te, które Wam tutaj pokazuję, nadjeżdżająca grupa kolarzy, no i tutaj widać też cały szpaler gapiów czy kibiców stojących z boku drogi. Ja niestety, mimo że byłem kilka razy w Łodzi, nie znam miasta na tyle, żeby móc rozpoznać, co to może być za jakaś arteria dwupasmowa, nie wiem, wjazdowa, wyjazdowa z miasta, ale prawdopodobnie łodzianie będą w stanie stwierdzić, gdzie te zdjęcia zostały wykonane. Tutaj jeszcze jedno zdjęcie również z tego samego wyścigu kolarskiego w Łodzi w 1955 roku i tutaj też widać bardzo dużo kibiców i gapiów zebranych przy drodze i nawet chyba tutaj pod słupem widać, nie wiem, milicjanta czy kogoś w każdym razie w takiej czapce regulującego prawdopodobnie ruch, czy dbającego o bezpieczeństwo podczas wyścigu. Kolejna fotografia, mężczyzna i kobieta na wycieczce rowerowej na jakiejś takiej tamie wodnej prawdopodobnie. Niepodpisane, nie ma daty, może to być nawet jeszcze zdjęcie przedwojenne. Wydaje mi się, że jest to para, którą już gdzieś tutaj wcześniej widzieliśmy, aczkolwiek chyba nie, bo jednak ubrani są zupełnie inaczej i jednak te rowery też są inne niż na tych zdjęciach, także to zdjęcie chyba nie pochodzi z żadnej z kolekcji, które tutaj gdzieś już widzieliśmy. Aha, no i tutaj mamy już 2 znajomych kolarzy, Mikołów 1938 rok, obydwu już panów widzieliśmy, pan w bluzie z takim charakterystycznym pasem,
mieliśmy go na wcześniejszym zdjęciu. No i ten drugi kolarz w takiej charakterystycznej jasnej kurtce. Obydwaj mają bardzo fajne te spodnie charakterystyczne dla mody lat 30. No i obydwaj na rowerach szosowych gdzieś na jakimś wypadzie podmiejskim w okolicach Mikołowa w 1938 roku. No i jeszcze jedno zdjęcie, które już widzieliśmy. O, tutaj już je nawet odnalazłem. Tylko śmiesznie, bo zrobione, mam wrażenie, z negatywu, tak jakby lustrzane odbicie. W tle mężczyzna z grabiami, elegancko ubrana kobieta chyba z synem, idącym prawdopodobnie do szkoły albo wracającym ze szkoły z tornistrem w jakimś bereciku przy takim dużym rowerze. Niestety to zdjęcie także jest niepodpisane. Nie wiem gdzie i kiedy zostało wykonane. No i to chyba są już wszystkie zdjęcia z tej mojej małej kolekcji fotograficzno-rowerowej. Na niektórych znaleźliśmy jakieś wskazówki, kiedy i gdzie zostały wykonane, na innych nie. Bardzo mnie ciekawi, czy uda się Wam rozpoznać jeszcze jakieś modele, jakieś typy rowerów, które widzieliśmy na tych zdjęciach. Tak jak powiedziałem, mnie udało się rozpoznać tylko tę dosyć oczywistą żabkę, która miała napis na ramię, i rower Czajka również po napisie. Natomiast w większości tych rowerów nie znam, ale sądzę, że dla osób, które są bardziej obeznane w różnych starych modelach rowerów, zwłaszcza tych przedwojennych, które widzieliśmy tutaj dosyć wyraźnie na niektórych tych zdjęciach z 1938 roku, myślę, że rozpoznanie tych modeli rowerów nie będzie jakimś wielkim problemem. Także taka fajna, mała zagadka i jeżeli macie ochotę, to zapraszam do tej zabawy w identyfikację rowerów, a może nawet miejsc, w których te zdjęcia zostały wykonane, a gdybyście jakimś cudem rozpoznali kogoś na tych zdjęciach, to oczywiście dajcie znać. Myślę, że większość z tych osób już nie żyje i to jest właściwie jedyne takie świadectwo, które prawdopodobnie po nich pozostało. Bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy wspólny przegląd starych zdjęć rowerowych. Udało mi się troszeczkę je uporządkować. Zrobię skany tych zdjęć i być może udostępnię je w jakimś folderze sieciowym, żebyście mogli sobie je ewentualnie pobrać i dokładnie je obejrzeć albo gdzieś wykorzystać może do Waszych zbiorów. Natomiast mam bardzo nadzieję, że niedługo już przyjdzie wiosenna pogoda i będziemy mogli zrobić też faktycznie jakąś wycieczkę na jednym ze starych rowerów, może na tej Czajce, którą mam tutaj obok stołu warsztatowego, no bo obawiam się, że niestety na tej żabce nie będę w stanie wybrać się na wycieczkę, chyba że znajdę jakiegoś kolarza odpowiedniej wielkości. Natomiast w następnych nagraniach postaram się jeszcze do tej rowerowo-archiwalnej tematyki wracać. Mam kilka starych instrukcji obsługi, może zdobędę jakieś kolejne stare rowerowe zdjęcia, także na pewno będzie co oglądać, a na pewno w następnych nagraniach, czy w jednych z kolejnych nagrań zajmiemy się tymi starymi odkurzaczami Omega, które Wam tutaj pokazywałem. Zresztą tych odkurzaczy do obejrzenia i rozkręcenia i nie tylko odkurzaczy mam jeszcze bardzo dużo, także w kolejnych nagraniach wracamy do tej tematyki technicznej. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, cześć i do zobaczenia.